I zapraszam. I'm grateful to be able to teach you this morning. Jestem wdzięczny, że mogę dzisiaj do was mówić. And to be able to teach on one of my favorite books. I też, że mogę to robić na podstawie mojej ulubionej księgi. Before you turn or scroll in your phones to the book of Revelation. I zanim otworzymy albo przewiniemy w naszych telefonach, aż dojdziemy do księgi Objawienia, I want you to think about something. chcę, abyście o czymś pomyśleli. Those of you who are married, Ci z was, którzy są w związkach małżeńskich, do you remember what it was like when you were thinking about getting married? pamiętacie, jak to było, kiedy myśleliście o dniu waszego ślubu, o tym, aby się pobrać? Maybe as you're planning to become engaged and then to plan a wedding and a life together. Może to było wtedy, kiedy myśleliście o waszych zaręczynach i planowaliście ślub i wspólne życie. And these aren't thoughts that are foreign to people who aren't yet married. I to nie są myśli, które są obce dla ludzi, którzy nawet nie są w związkach małżeńskich. People who are even single or dating now, you have a little bit of an idea of what that excitement, of what that new adventure might feel like. Ci z was, którzy są singlami albo którzy z kimś randkują, wiecie, jak to jest, znacie to uczucie, kiedy myślicie o przyszłości wspólnej z kimś. Marriages and wedding days bring a lot of excited feelings. Ponieważ idea ślubu i tego dnia ślubu to jest coś, co powoduje w nas wiele ekscytacji i radości. Adams, I guess you're trying to feel what it would feel like, yeah? Yes, I'm just trying. Okay. Próbuję to sobie wyobrazić właśnie, nie tak Yeah? nie mogę. So it brings a lot of feelings of excitement, but it also brings a lot of feelings of maybe anxiety. Ale też czasami to, z jednej strony to budzi uczucia radości, ale z drugiej strony też budzi uczucia niepokoju. You know, you're worried about maybe where you're going to live and what that relationship might look like. Zastanawiacie się, gdzie będziecie mieszkać, jak ta nowa relacja będzie wyglądała. And so all of the exciting thoughts of seeing your bride for the first time or seeing your husband standing at the altar. I wszystkie te myśli i wyobrażenia, kiedy widzicie swoją panną młodą po raz pierwszy albo pana młodego, który czeka przy ołtarzu. The thought of dancing with your father as you are a bride or dancing with your mother as you have become a husband. Albo ten taniec ze swoim tatą, jeżeli jesteś panną młodą, albo ze swoją mamą, jeżeli jesteś panem młodym. This excitement comes with a little bit of anxiety. Ale ta cała radość, ona opakowana jest odrobinę niepokoju. But there's also, I guess if we're going to be honest, there's also a little bit of fear. Ale też w tym wszystkim jest odrobina obaw i strachu. Something we don't really want to think about. Coś, o czym niechętnie myślimy. But probably sits in the back of our minds. Ale coś, co gdzieś tam jest z tyłu naszej głowy. And that is, what if this doesn't last? Zastanawiamy się, a co jeśli to nie przetrwa? The feelings, of course, they won't always be so intense. Oczywiście te uczucia, one nigdy nie będą takie intensywne. But what if this marriage doesn't make it? Ale co, jeżeli to małżeństwo nie przetrwa i się rozpadnie? And I'm sure that you're familiar with the statistics of how many marriages end every year in Poland. I jestem przekonany, że znacie statystyki, ile małżeństw każdego roku rozpada się w Polsce. In the beginning of the 2000s, it was about 25%. So one in every 4 marriages that started the year would end by the end W of the roku year. 2000 to było 25%, czyli 1 z 4 małżeństw skończyło się rozwodem. Sadly, that has slowly been increasing, and now it is somewhere between 30 and 40% of marriages end every year. I to powoli się zmieniało i wzrastało. Teraz około 30-40 małżeństw kończy się rozwodem każdego roku. It's even worse in America. We are over 50%. W Ameryce jest jeszcze gorzej, bo my przekroczyliśmy już tą granicę 50%. That means that by the end of every year, half of the marriages that were there at the beginning are no longer existing. Czyli pod koniec każdego roku połowa małżeństw, które istniały jeszcze na początku roku, już nie istnieją. And that statistic looms in the minds of every young couple. I ta statystyka gdzieś tam jest z tyłu głowy każdej nowej pary nowożeńców. And we all think the same
thing. I my wszyscy myślimy o tym samym. Not me. To nie ja, to nie będę ja. But yet, as every person has probably gone into their wedding day not expecting their marriage to ever end. Ale tak to już jest, że żadna z osób, która uczestniczyła w swojej ceremonii ślubnej, nie spodziewała się i nie myślała, że ich małżeństwo kiedykolwiek się skończy. The lack of faithfulness in our society has made it so that there is not one person in this room who has not been affected by divorce. Ale brak wierności w naszym społeczeństwie spowodowało, że na tej sali nie ma ani jednej osoby, która w jakiś sposób nie byłaby dotknięta historiami rozwodowymi. Today we're talking about endurance. I dzisiaj mówimy właśnie o wytrwałości, o wierności. And there are a lot of good Greek images for this concept of endurance. I jest wiele wspaniałych obrazów wytrwałości. My favorite one describes a picture of bearing up under a very heavy weight for a long period of time. I mój ulubiony obraz takiej wytrwałości to jest właśnie dźwiganie jakiegoś ciężaru przez dłuższy okres czasu, niesienie tego ciężaru. Today we're talking about how can we endure as Christians I dzisiaj zadajemy sobie pytanie, jak możemy wytrwać in a world where it really doesn't look like Jesus is the king. W świecie, w którym chcemy być chrześcijanami, a ten świat nie wygląda tak, jakby Jezus był królem. And I want to take a moment and make sure that we're very clear on what I'm saying. I chcę poświęcić chwilę czasu, aby wyjaśnić, co mam na myśli. There is the tendency to believe that faithfulness to God and faithfulness to those whom God loves can be separated. Jest taka idea, że wierność Bogu i wierność tym, których Bóg kocha, te dwie idee mogą być oddzielone od siebie. As a Christian, all of our lives are connected with our relationship with God. There is no separation. Ale dla nas jako chrześcijan całe nasze życie jest połączone ze sobą i nie ma oddzielenia pomiędzy jednym a drugim. Your abandonment or your faithfulness to those in the church, Twoja wierność albo twoja niewierność do tych, którzy są w kościele, if you choose to no longer see your brothers and sisters as valuable members of the holy community, jeżeli w jakimś momencie dokonujesz wyboru, aby nie postrzegać swoich braci i sióstr współwierzących jako część Kościoła, ciała Jezusa Chrystusa, których warto spotykać, our faithlessness in our marriages to our spouses, tak samo jak nasza niewierność dla naszych współmałżonków, or our abandonment, God forbid, of our children, albo to, że ktoś porusza swoje dzieci through the pursuit of individual pleasures, po to, aby szukać swojej własnej przyjemności, is faithlessness toward God. to zawsze te wszystkie rzeczy są wyrazem braku naszej wierności wobec Boga. So as we talk about endurance and faithfulness towards God, A więc kiedy mówimy o wytrwałości i naszej wierności wobec Boga, that is the large idea under which all of everything that we do in our lives is judged. i to jest taka wielka idea, która zawiera w sobie wszystko, co robimy w swoim życiu i wszystko po to pasuje i podlega. We will be reading and studying from Revelation chapter 2, verses 8 through 11. I będziemy czytać Księgę Objawienia Świętego Jana, rozdział 2, wersety od 8 do 11. And I hope I've pressed this upon you, or at least you get the impression I mam nadzieję, że wyjaśnię to na tyle, że wiecie, o co chodzi. that this is clearly a very serious, a very heavy topic. I wiecie, że ten temat, który poruszamy, o którym będziemy mówili, jest poważny. It is, spiritually speaking, a matter of life and death. I mówiąc tak duchowo, to jest kwestia życia lub śmierci. And in this book we have many great images and mysteries that many of us find terrifying and unapproachable. I w Księdze Objawienia znajdujemy wiele obrazów i wiele tajemnic, które dla niektórych z nas są przerażające, a wręcz takie odpychające. Okay, so let me just kind of give you a little bit of a rundown on how we are to address this book. I spróbuję nakreślić, w jaki sposób podejdziemy do tej księgi. Since there is so much confusion around it, I guess we should say that this book was not written to you.
I ponieważ jest wiele zamieszania wokół tej księgi, chcę wam powiedzieć, ta księga nie była napisana do nas osobiście. It was written for us. Była napisana dla nas. It was written to specific churches and specific communities under certain circumstances. Ale była zaadresowana do konkretnych kościołów, konkretnych wspólnot, które zmagały się z konkretnymi okolicznościami. And as far as the book is laid out, in chapter 1 we see a grand image of Jesus as God. I kiedy patrzymy na tę księgę, w pierwszym rozdziale widzimy wspaniały obraz Chrystusa jako Boga. Chapters 2 and 3, Christ addresses 7 churches and knows their problems and their needs. W rozdziałach 2 i 3 Jezus zwraca się do 7 kościołów i zna ich problemy, ale także ich potrzeby. And he describes them with various images. I opisuje te kościoły posługując się różnymi obrazami. And then in chapter 4, a long, detailed and often overlapping sequence of divine images and great, grand ideas. A potem rozdział 4 i dalej mamy całą serię niesamowitych obrazów i idei, które pokazują Boga i Jego plan. And as the story tumbles over itself, prodding questions of the reader of where am I and who do I belong to? I kiedy ta historia się rozwija, to czytelnik próbuje się w niej odnaleźć, zadaje sobie pytanie, kim ja jestem, do kogo należę. Each of the churches can find their images, can find themselves in this story. I każdy z kościołów może odnaleźć siebie samego w tej historii. And in each individual letter to each individual church, I zarówno to jest w każdym indywidualnym liście do każdego z kościołów. the pattern remains the same. I kiedy patrzymy na te listy, okazuje się, że tam one mają podobny schemat, podobny wzór. First, Christ addresses those whom he is specifically speaking to. Najpierw Chrystus zwraca się do tych, którzy są Jego adresatami. And then he claims complete authority. I potem stwierdza, że ma absolutny autorytet i władzę nad tym Kościołem. And then he gets into the details. A potem przechodzi do szczegółów. And every single church has its own little secret backstory or history. I każdy z tych kościołów ma swoją własną historię i swoje jakieś ukryte rzeczy, które Chrystus zna. And Jesus begins every one of these sections with a very powerful phrase, I know. I Jezus rozpoczyna każdy z tych listów stwierdzeniem ja wiem. And then there is a prediction or an instruction in which the church is supposed to act on. I tutaj są zarówno przewidywania tego, co będzie w przyszłości, jak i też instrukcje, w jaki sposób kościoły mają się zachować. And if the churches follow the instructions given, there is a promised reward. I jeśli Kościół będzie tych instrukcji przestrzegał, to jest obiecana nagroda. What I'd like to do is I want to take this letter to the church of Smyrna down piece by piece. I to, co chciałem zrobić, to wziąć ten list do kościoła w Smyrnie i go tak przeanalizować kawałek po kawałku. And here is what it says. I to, co w tym liście czytamy. And to the angel of the church of Smyrna write. A do anioła kościoła w Smyrnie napisz. Now, Smyrna is a relatively small, not quite important place in the Roman world. W świecie rzymskim Smyrna nie była szczególnie ważnym miastem. Now, John is writing this letter from an island. A Jan pisze ten list z wyspy. And on that island there are trade routes or mail routes which go from his island out into the greater area of Asia Minor or Turkey. I z tej wyspy jest trasa, którą wędruje poczta z wyspy do głównego lądu. The first stop of the mailman from John's island would have been the city of Ephesus. I pierwszy przystanek listonosza, do którego znosiłby listy, to byłby Efes. And Ephesus is the first church addressed in chapter 2. To jest właśnie pierwszy list i pierwszy kościół, do którego Jan kieruje swój list. Second stop on the mailman's list Drugi przystanek listonosza is the church of Smyrna. to jest kościół w Smyrnie. This city was, as I said, relatively unimportant. I to nie było ważne miasto. But just because you find yourself in a relatively unimportant place compared to the world's standards, that does not mean that Christ does not see you. Ale to, że znajdujemy się w miejscu, które nie jest przez innych postrzegane jako ważne, nie znaczy, że Chrystus nas nie widzi. Christ then says,
the words of the first and the last. Ale Chrystus potem mówi, oto co mówi pierwszy i ostatni. In other words, Yahweh is speaking. Innymi słowy, sam Bóg, Jahwe, przemawia. The God who brought Israel out of Egypt by mighty signs and wonders. To Bóg, który prowadził Izraelitów z Egiptu, czyniąc znaki i cuda. The God who Abraham served. Ten Bóg, któremu służył Abraham. The Creator. Stwórca. Is speaking. To On przemawia. And then he says, who died and came to life. A potem mówi, ten, który był martwy, a ożył. All of these are references to back to chapter 1. I to są wszystko odniesienia do rozdziału 1, where Christ appears as this flaming, angelic and intimidating God figure. Kiedy Chrystus pojawia się jako taka świetlista, przerażająca postać. And this image is important. I ten obraz jest ważny. Because Revelation is an apocalypse. Ponieważ Księga Objawienia to jest znaczy apokalipsa. An apocalypse simply means to take something which cannot be seen and to make it seen. A apokalipsa znaczy tyle, co odsłonić coś, co jest niewidzialne. Like moving the blinds on a curtain. Tak, odsłonić zasłony w oknie. What are the blinds that stop us from being able to see the true things of the world? I co to są te zasłony, które nas powstrzymują przed tym, żeby widzieć prawdę odnośnie tego świata? Well, if we're being honest, it's the tendency to view the physical world as true entirely. Jedną z nich to jest to, że widzimy ten świat, postrzegamy ten świat fizyczny jako prawdziwy i ostateczny, że nic więcej nie istnieje. For this particular church, it's really hard to believe that Jesus is the one who's in charge, that Jesus is the true king. I dla tego Kościoła trudno było uwierzyć, że to Jezus jest tym, który tak naprawdę rządzi, że to On jest prawdziwym królem. Because Caesar is king. Ponieważ to cesarz jest królem. It might be hard for us as a church to be able to look at the status of the world we live in now. I tak samo jak dla nas jako Kościoła może być trudno, patrząc na ten stan świata, w jakim się znajdujemy i w jakim żyjemy, to look at all the data from the news and the media and from our phones. I trudno jest słuchać te wszystkie wiadomości, czytać informacje w telefonach czy oglądać się w telewizji. And to walk away with great confidence and courage that yes, clearly Jesus Christ is in charge. I trudno jest to wszystko oglądać, a potem odejść z takim jasnym przekonaniem, oczywiście, jasne, Jezus rządzi i On jest królem. No, we have to be reminded. My musimy sobie o tym przypominać. And Christ reminds them. I Chrystus nam to przypomina. He then says two chilling, terrifying and exciting words. A potem właśnie pojawia te słowa, które są i ekscytujące, ale jednocześnie takie pobudzające. I know. I mówi, wiem. Chilling. Zachęcające. I know, depending on my previous behavior. I to słowo wiem zależy, to jakie słyszymy, zależy od naszego wcześniejszego zachowania. Can be terrifying. To słowo może być przerażające. As if somehow what I have done is about to be exposed and I do not want it to be seen. Tak gdyby to, co zrobiłem, miało się nagle miało zostać ujawnione, a ja nie chcę, aby to było ujawnione. This is our natural tendency to do things in the dark and then to hope and pray that the words that Jesus spoke don't come true. I to jest nasza tendencja, że czasami robimy rzeczy gdzieś w ukryciu i mamy nadzieję, że te słowa, które Jezus powiedział, nie staną się prawdą. That what is done in the dark will be brought to the light. Że to, co zostało zrobione w ukryciu, zostanie też ujawnione. As Christians, sometimes we are so fearful and terrified that the sin that we have committed in the dark will be known and then we will be exposed as failures. I czasami jako chrześcijanie obawiamy się, że te nasze grzechy popełnione w ukryciu zostaną ujawnione i obnażone, a my okaże się, że jesteśmy grzesznikami. And to other churches, this I know is terrifying. I dla niektórych kościołów ta wieść, ja wiem, to słowo ja wiem, może być przerażające. But sometimes ale czasami
I know ja wiem, is deeply encouraging. może być bardzo zachęcające. I'm sure this isn't an unfamiliar situation. I myślę, że to dla was nie jest sytuacja, której nie potraficie sobie wyobrazić. It's not uncommon for a husband to spend a lot of time at work to be able to take care and provide for his family. To nie jest nic niezwykłego, że mąż spędza dużo czasu w pracy, aby zapewnić utrzymanie swojej rodzinie. And it's probably not uncommon for a young woman who has become a mother to spend all of her time tending to and taking care of and feeding children. I też nie jest niczym niezwykłym, że młoda mama spędza dużo czasu ze swoimi dziećmi, poświęcając się obowiązkom domowym, karmiąc te dzieci, troszcząc się o nie. Or worrying about when she can go back to work and who's going to watch the kids and how are we going to pay for it. Albo martwiąc się, kiedy pójdzie do pracy i jak to zrobić, kto zajmie się dziećmi, jak zapłacić rachunki i tak dalej. A man has his worries and a woman has hers. I mężczyzna ma swoje zmartwienia, kobieta ma swoje. And a familiar conversation begins to take place when the husband returns home from a long day after dinner has already been made and gone cold. I podobna rozmowa odbywa się, kiedy mężczyzna wraca późno z pracy, później niż zwykle, kiedy już obiad dawno wystygł. And clearly she's frustrated because he was supposed to be home and he's frustrated because he didn't want to be at work in the first place. I ona jest oczywiście sfrustrowana, bo spodziewała się, że będzie wcześniej w domu, ale on też jest sfrustrowany, bo wcale nie chciał być dłużej i nawet ta praca go nie cieszy. And obviously both people are making sacrifices, but whose sacrifices are the most important is the way the conversation begins to go. I oczywiście obydwoje ponoszą w związku z tym ofiary i wyrzeczenia, ale czyje wyrzeczenia są ważniejsze? And imagine I wyobraź sobie, that as this conversation begins to start to unravel, i wyobraź sobie, że kiedy ta rozmowa się zaczyna toczyć, one of them looks to the other jedno z nich patrzy na drugie and says, I know. i mówi, ja wiem, I see you. widzę ciebie i to, z czym się zmagasz. A husband to his wife, I see your hard work. Mąż mówi do żony, widzę twoją ciężką pracę, I see your sacrifice. widzę twoje wyrzeczenia, I know ja it's wiem, not easy. że to nie jest łatwe. I know that you feel this tension between taking care of our kids and taking care of me and wanting to provide and go to work. I widzę, jak ty zmagasz się z tym napięciem pomiędzy tym, że chcesz troszczyć się o dzieci, o mnie i pójść do pracy, And she says to him, a ona patrzy na niego i mówi, I know. ja wiem, I see you. widzę ciebie. I see the sacrifices that you are willing to make so that we can be safe and provided for. Widzę te wyrzeczenia, na które ty się zdobywasz, aby zapewnić nam byt i utrzymanie. I see that you're saying yes to things because you're being pressured by people above you and it's not what you want, but it's what you will do for our family. I widzę, że ty znosisz tą presję, bo musisz mówić tak ludziom, którzy są twoimi zwierzchnikami, chociaż tego nie do końca chcesz, ale robisz to, aby nas utrzymać i zapewnić nam byt. Tell me that that night will not end differently. I powiedzcie mi, czy ta noc nie skończy się inaczej. Totally different reactions. Zupełnie inne reakcje. Christ has nothing but good things to say to this church. Ale Chrystus, kiedy mówi do tego Kościoła, kiedy się do niego zwraca, to ma do powiedzenia same dobre rzeczy. Jesus says, I know your tribulation or your suffering and your poverty. Jezus mówi, wiem o twoim ucisku i ubóstwie. Now, another thing you need to know is that in this book, physical things are often ironically inverted spiritually. I w tej księdze musicie też to wiedzieć, że często ten duchowy stan, on pokazuje coś, co jest zupełnym kontrastem, jeżeli chodzi o stan fizyczny, pokazuje coś, co jest kontrastem, jeżeli chodzi o świat duchowy. And Christ says, tongue in cheek, but you are rich. A więc Chrystus mówi, że wiem o twoim ucisku i ubóstwie, ale też mówi, choć ty jesteś bogaty. What you are lacking in physical comfort, you have abounding in spiritual faithfulness. Bo czego ci brakuje w tej sferze fizycznej, życia codziennego, to masz tego w nadmiarze, jeżeli chodzi o twoją duchowość. Not only are you not currently enjoying a lavish lifestyle, but you are being slandered and blasphemed. I chociaż nawet nie cieszysz się teraz luksusem, jeżeli chodzi o życie codzienne, to dalej mówi, wiem o bluźnierstwie ze strony innych ludzi, że znosisz bluźnierstwo.
And it may appear again on the surface that those who have accusations against you might be right. I chociaż patrząc tak bardzo powierzchownie, może się wydawać, że ci, którzy cię oskarżają i oczerniają, mogą mieć rację. How could your Christian life be any better than serving any other God or Caesar? Ale twoje życie chrześcijańskie nie może być lepsze, gdybyś służył jakiemukolwiek innemu Bogu czy cesarzowi. If it has cost you friends, if it has cost you family, if it has cost you business. I nawet jeżeli macie to kosztować twoich przyjaciół, twój biznes, twoje relacje, twoją rodzinę. And not only that, but the ones from whom the slander comes are those who have the appearance of importance and togetherness. I nie tylko to, ale też kiedy patrzymy na tych, którzy oskarżają, to wydaje się, że oni sprawiają wrażenie, jako tych, którzy są zjednoczeni i którzy są ważni w tym, co robią. There are very few things more frustrating in life than a person who is clearly hypocritical calling you out for your hypocrisy. I to jest też frustrujące, kiedy ktoś, kto sprawia wrażenie ważnego i jest hipokrytą, próbuje piętnować twoją hipokryzję. It is ironic, it is poetic, and it is frustrating. To jest ironiczne, ale też i frustrujące. Because those who should know better Ponieważ ci, którzy powinni wiedzieć lepiej, are acting improperly. zachowują się w niewłaściwy sposób. Jesus has no time for such behavior. Ale Jezus nie ma czasu, żeby zajmować się takim zachowaniem. He says strongly that you are suffering slander from those who are Jews, who say, I am someone religious and important. Jezus mówi, że znosi bluźnierstwo ze strony tych, którzy podają się za Żydów, a więc uważają się, ja jestem ważny, jestem religijny. I know God. Znam Boga. I know how He works. Wiem, w jaki sposób On się zachowuje i postępuje. Me and the people that I am around, we are the ones who know what God is doing in this place. Ja i moi ludzie, my wiemy, co Bóg robi w tym świecie. And Jesus says, A Jezus mówi, they say that they are Jews, że mówią, że są Żydami, but they are not. ale nimi nie są. They are of a synagogue of Satan. Lecz raczej są synagogą szatana. Poetic irony and justice. Mamy tutaj taką poetycką ironię i sprawiedliwość. Could you imagine a person serving someone or serving God, believing they are doing what is right and clearly being in the wrong? Wyobraź sobie ludzi, którzy myślą, że służą Bogu i robią to, co słuszne, a tak naprawdę postępują w niewłaściwy sposób i mylą się. And Jesus says, I see all of it. A Jezus mówi, ja to widzę. Like, don't think that God can't see you. I nie myśl, że Bóg nie widzi twoich zmagań. Don't think that God doesn't understand what you are going through in your specific circumstances at this point in your life. I nie myśl, że Bóg nie widzi twoich osobistych zmagań, z którymi zmagasz się w tym momencie swojego życia, jak teraz. He knows. On wie. But he has something to say. I ma coś do powiedzenia. And to this church he says, do not fear what you are about to suffer. I do tego Kościoła mówi, nie bój się nadchodzących cierpień. As a suffering church, you do not want to hear that you are about to suffer. I jako cierpiący Kościół, to nie chcesz usłyszeć, że będziesz bardziej cierpiał. No, the rules of the world are do bad for a little bit, and then do good for a little bit, and then do bad for a little bit, and then get a little bit better. Zasada świata jest taka, że zrób trochę dobrze, trochę źle, trochę dobrze, trochę źle, a może się poprawi. But Jesus says, behold, the devil is about to throw some of you into prison that you might be tested for 10 days. A Jezus mówi, oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia i będziecie tam przez 10 dni poddani próbie. And you will have tribulation. I będziecie znosili ucisk. A difficult time is coming. I mówi, trudny czas nadchodzi. He doesn't say, run away. Nie mówi, uciekaj. He doesn't say, try not to feel bad. Nie mówi, staraj się nie czuć źle. He doesn't say, you will never suffer as a Christian. Nie obiecuje, że nigdy nie będziesz cierpiał jako chrześcijanin. He says, don't fear. Ale mówi, nie bój się. Pulling on an idea Jesus clearly taught in his ministry.
To jest idea, której Jezus uczył w czasie swojej służby. Do not be afraid of those who can simply hurt the body but can't do anything to your soul. Mówi, nie bójcie się tych, którzy mogą zniszczyć wasze ciało, ale nie mogą zniszczyć waszej duszy. Jesus tells this church what is about to happen is about to be uncomfortable and troubling, Jezus mówi, że to, co nadchodzi, będzie trudne, niewygodne dla nich, but that it will not last forever. ale to nie będzie trwało na zawsze. He gives them a period of time, which in this book means a short period of time. Jezus mówi o 10 dniach, co w tej księdze znaczy tyle, co krótki okres czasu. It does not mean clearly only 10 days of suffering. To nie znaczy tylko 10 dni cierpienia. Who can't be uncomfortable for 10 days? Kto by się martwił cierpieniem przez 10 dni? Anybody can be uncomfortable for 10 days. Każdy może jakoś przeżyć 10 dni. It's a season, Ale to jest pewien okres, but it is not the end. ale to nie jest koniec. And then he says this, A potem Jezus mówi tak. be faithful unto death, or until you die, and I will give you the crown of life. Jezus mówi, bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia. You see the irony. Widzicie pewną ironię w tym tekście? If the enemy is going to kill you, I will just give you more life. Jeżeli wróg cię zabije, to ja dam ci więcej życia. So what could he really do? Więc co on może ci zrobić tak naprawdę? It's supposed to cause you to go, oh yeah, that's nothing. To możesz powiedzieć, no to w zasadzie nic nie może. But he still has to tell us to not be afraid. Ale Jezus ciągle musi nam przypomnieć, nie bój się. Christ finishes by saying this. A Jezus kończy mówiąc tak, He who has an ear to hear, let him hear what the Spirit says to the churches. kto ma uszy, niechaj wysłucha, co Duch ogłasza kościołom. The one who conquers will not be hurt by the second death. Temu, kto zwycięży, druga śmierć nie wyrządzi szkody. Well, that's a new image. That's kind of strange. Who's going to die twice? To taki dziwny obraz, bo kto umiera 2 razy? The answer to what is this always comes at the end of the book of Revelation to each of these churches. I odpowiedź na to, co to znaczy, przychodzi na końcu Księgi Objawienia. To some churches, he promises that you will be a pillar in the temple of God. W jednym kościołom Jezus obiecuje, że będziesz filarem w świątyni Boga. And as the final curtain closes and God wins the story, there's the church, there's the pillar in heaven. I kiedy kończy się historia i Bóg odsłania zasłonę, to widzimy kościół, świątynię i widzimy filar w tej świątyni. So in this new creation, there's the church. I widzimy to nowe stworzenie i kościół, który zajmuje w nim swoje miejsce. So there you go. Oto właśnie to. Do that. Po prostu tak róbcie. Right now's the time where I tell you stories of great men and women of the past. Teraz opowiadam historię wspaniałych mężczyzn i kobiet z przeszłości. Now's the time where I tell you that they underwent very difficult, infinitely more difficult situations than we did. Mówię o tym, że oni przechodzili przez trudne, dużo trudniejsze sytuacje niż my przechodzimy dzisiaj. And I tell you that if you just get enough willpower, that if you just suck it up and try harder, that then you'll remain faithful. I może mieć takie wrażenie, że ten tekst zachęca do tego, abyśmy po prostu się wzięli w garść i zmotywowali wewnętrznie, wykazali wewnętrzną siłą i wytrwali. But that is not true, Ale to nieprawda, nor helpful. ani to nie jest pomocne. And here's why. Dlaczego? Because no Christian has ever endured by their own strength or their own ability or their massive amounts of willpower. Ponieważ żaden chrześcijanin nigdy nie wytrwał przez swoją własną siłę, przez swoje własne, przez swoją motywację i przez sięganie do swoich własnych zasobów. And no, this isn't a game. This isn't wordplay to get you to go, oh, that's a neat idea. To nie jest taka gra słów, żebyśmy poszli do domu i pomyśleli sobie, fajny pomysł, fajna idea. There's the idea that God will never put you in a situation beyond your own strength. Ale tu jest idea taka, że Bóg nigdy nie dopuści, abyśmy znaleźli się w sytuacji, która będzie przekraczała nasze siły. Let me ask you this. Pozwólcie, że zapytam się was o to. If you and I are not strong enough to save ourselves, Jeśli ani ty, ani ja nie jesteśmy dość silni, aby sami siebie zbawić, how on earth could we endure
and hold on to the grace that we've been given by our strength. Więc jak możemy wytrwać? Jak możemy wytrwać w oparciu o swoje własne siły, zachować swoje zbawienie i trzymać się swoimi siłami tej łaski, którą nam Chrystus okazał? The Apostle Paul describes a season of his life which was particularly difficult. Apostoł Paweł opisywał okres swojego życia, który był szczególnie trudny. And he's writing to a church explaining to them why he couldn't come when he said he would come. And they think he's a liar. I Paweł pisał do kościoła, że nie mógł do nich przyjść, kiedy to planował, ponieważ były różnego rodzaju trudności, które z tymi się zmagał, a oni nie do końca mu wierzyli. And he says, listen to me, we were suffering so much for so long. A on mówi, cierpieliśmy tak bardzo przez tak długi okres czasu, that we thought this was the way the Spirit of God was going to kill us. że myśleliśmy, że to się skończy naszą śmiercią, że to Duch Boży dopuszcza do tego, abyśmy zginęli. He says, we thought we had received from heaven the sentence of death. Myśleliśmy, że z samego nieba otrzymaliśmy wyrok śmierci. That this was the end of your story. Że to jest koniec historii. And guess what Paul says? I co Paweł mówi? I just sucked it up and tried harder and preached more and did more and tried harder and do better. Czy mówi, starałem się wziąć w garść i starać się bardziej i mocniej i częściej głosić Ewangelię i jeszcze z większą motywacją? He says, I learned something. Mówi, nie, nauczyłem się czegoś. I learned where I end. Nauczyłem się, gdzie kończą się moje możliwości. I learned that where I have absolutely no more strength, Nauczyłem się, że tam, gdzie ja już nie mam siły I had no answers. i nie mam podpowiedzi, Terrifying. przerażające, So how could we endure? a więc jak możemy wytrwać? You cannot rustle up enough oomph in your soul to last a lifetime of faithfulness. Bo my nie możemy wykrzeszać z siebie tyle swojej własnej siły, aby przetrwać do końca. Paul says Paweł mówi, that the Spirit brought him through. że to Boży Duch go przeprowadził. I don't want you to think that the Spirit just kind of I nie chcę, abyście myśleli, że Duch Święty robi, blew a little bit of Paul's strength back in him so he could wake up another day. że dmuchnie w nas trochę siły apostoła Pawła i budzimy się i mamy nowy dzień, jest wszystko fajnie. It wasn't that. Tak to nie działało. It is this, that we cannot endure by our own strength, but we have to have, surprise, faith. My nie możemy wytrwać w oparciu o swoją własną siłę, ale my potrzebujemy, i tutaj uwaga, niespodzianka, potrzebujemy wiary. It's the same thing that got us in the family in the first place. That's in the family? Huh? Can you repeat that? Yes, it's the same thing that brought us into the family of God in the first place. To jest ta wiara, to jest ta sama rzecz, która sprawiła, że staliśmy się częścią Bożej rodziny. Which will keep you till the end. I to właśnie ta wiara zachowa cię do samego końca. And you say, but my faith is being pressured and I feel the need to let go. Ale ty powiesz, ale moja wiara jest pod ogromną presją. Ja po prostu już trzymam się ostatkiem sił. It does not matter how little you have left in the tank. I to nie ma znaczenia, jak bardzo mało masz wiary. It matters, to use a boxing metaphor, it matters who's in your corner. Ale to zależy, to nie ma znaczenia, ile masz wiary, jak bardzo mało tej wiary jest, ale to zależy, z kim walczysz, to jest po twojej stronie. I want to make this as absolutely clear as possible. I chcę to uczynić tak jasne, jak tylko możliwe. This is a hard thing to wrap your mind around. Ponieważ to jest coś trudnego, aby okręcić swój umysł wokół tej idei. Because you start spinning in circles about wanting to push more, but then how do I let God handle and God give me strength? Bo z jednej strony starać się bardziej, będziemy się bardziej wysilać, żeby się rozwijać, żeby wytrwać, ale z drugiej strony myślimy, no trzeba to puścić, pozwolić Bogu, żeby to Bóg robił i się czujemy w tym pogubieni. In Luke chapter 17, the apostles have just received a very difficult teaching. I w Ewangelii Łukasza w 17 rozdziale apostołowie właśnie usłyszeli bardzo trudne nauczanie Jezusa. And they really don't have an answer.
I tak naprawdę nie mają odpowiedzi. And so they look at Jesus and they say, okay, we think we have the right question. Mówią, wydaje nam się, że mamy dobre pytanie. You tell us we must do something that is very, very difficult. Mówić, że mamy robić coś bardzo trudnego. Can you give us more faith so that we can do what you ask us to do? I mówią, czy możesz dać nam więcej wiary, abyśmy my mogli zrobić to, czego od nas oczekujesz? Essentially the same thing here. I tutaj mamy ten sam problem. I don't want to abandon God. I don't want to abandon my wife or my family or my commitments or my responsibilities. Ja nie chcę porzucić Boga ani mojej wiary, nie chcę odwrócić się od swoich dzieci, swojej rodziny i swoich innych odpowiedzialności. I know what I need. I wiem, czego potrzebuję. I need more faith. Potrzebuję więcej wiary. I need to believe more. I need to believe harder. Potrzebuję wierzyć więcej, mocniej. And that's what the disciples say. I tak uczniowie myśleli. Jesus, you gotta give it to me because I don't have it. Jezu, musisz mi dać więcej wiary, bo jej nie mam, bo mi brakuje. And I love this. I kocham tę odpowiedź. Jesus says to what I think is a great question from the disciples. Jezus udziela odpowiedzi na to dobre pytanie swoich uczniów. No. Mówi nie. You don't need more faith. Nie potrzebujecie więcej wiary. But I tell you, Ale mówię wam, if you have the smallest kernel left in your bones, jeżeli będziecie mieli najmniejszy okruch wiary, faith, not strength, wiary, nie siły, God will move mountains. Bóg poruszy góry. It is not about how much strength we have. Tutaj nie chodzi o to, ile mamy siły w sobie. But it is what God does with the smallest kernel of faith. Ale chodzi o to, co Bóg może zrobić z najmniejszym okruchem naszej wiary. This is the truth. God will do more. I taka jest prawda, że Bóg więcej może zrobić with the smallest kernel of faith z najmniejszym okruchem naszej wiary than we could ever niż my kiedykolwiek do with all moglibyśmy zrobić of our strength. z całą naszą siłą.